Witam Państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samaryc, Zdrowie, Uroda i Fitoterapia. Pod jednym z moich wideo na temat jak się pozbyć zastoju żółci w pęcherzyku żółciowym pojawiło się pytanie i to nie jeden raz. Co robić, jeżeli pęcherzyka żółciowego już nie ma? I jak z tym żyć? I to jest bardzo ważne pytanie. Dlatego dzisiaj postaram się Wam na niego odpowiedzieć, bo niestety bardzo dużo osób, jasne, że nie wszyscy, ale bardzo dużo ludzi uważa, że jeżeli już nie mają pęcherzyka żółciowego, to kamica żółciowa już nie grozi i zastoju żółci już nie mogą mieć. A to nieprawda, bo usunięcie pęcherzyka nie rozwiązuje problemu, bo nie usuwa przyczyny powstawania zastoju, złogów i kamieni w pęcherzyku. I po resekcji bardzo często występuje wiele jeszcze dodatkowych dolegliwości. Dlatego dzisiaj chcę Państwu przybliżyć ten temat i myślę, że będzie kilka bardzo ważnych wskazówek. Natomiast muszę Wam to powiedzieć i dlatego mówię. To wideo nie jest poradą medyczną. Jest tylko informacją i jeżeli Państwo macie jakieś dolegliwości, to trzeba ze swoimi problemami zdrowotnymi zwrócić się do lekarza. Aby zrozumieć, jak żyć bez pęcherzyka żółciowego, trzeba najpierw sobie uświadomić, po co ten pęcherzyk jest nam potrzebny, jaką rolę odgrywa. Bo sam pęcherzyk, można tak powiedzieć, jest pojemnikiem dla jednego z najważniejszych płynów ustrojowych, płynów naszego organizmu, dla żółci. A żółć odgrywa ogromną rolę w trawieniu tłuszczów, w aktywacji enzymów trzustkowych. Ma wpływ ogromny na nasz układ immunologiczny. Wpływa też na funkcję naszego serca. Jest bardzo ważne. I jest żółć produkowana w wątrobie. Natomiast zobaczcie na takim krótkim schemacie, jak to wygląda. To będzie bardzo uproszczony rysunek, ale myślę, że nam wiele wyjaśni. Mamy naszą wątrobę. Mamy żołądek i dwunastnicę. Początek jelita cienkiego. I oczywiście pęcherzyk żółciowy. Ja go tu jeszcze tak narysuję, żeby on był widoczny. I teraz tak. Wątroba ma komórki, które produkują żółć. Ta żółć w całej wątrobie się produkuje. I przez różne drogi żółciowe zbiera się ta cała żółć. Taka cała siatka w wątrobie jest tych dróg wątrobowych i my mamy główny przewód żółciowy, który kończy się w dwunastnicy, w pierwszym odcinku jelita cienkiego i część żółci z wątroby płynie bezpośrednio przez ten przewód żółciowy do jelit. Natomiast część żółci gromadzi się w naszym pęcherzyku żółciowym. Tu w pęcherzyku usuwa się nadmiar wody, zwiększa się koncentracja pewnych składników i pęcherzyk nam też odpowiada między innymi, chociaż jest to cały mechanizm, za dawkowanie żółci, za wydalanie ją do dwunastnicy wtedy, kiedy my jemy pokarmy, szczególnie pokarmy tłuste. Natomiast jeżeli jest zaburzona praca wątroby i na przykład gęsta jest nasza żółć, albo występują różnego rodzaju skurcze. One mogą być w drogach żółciowych, one mogą być w różnych zwieraczach. Jeżeli te skurcze będą występować, to żółć może zalegać w naszej wątrobie i mogą tu się tworzyć kamienia. Bardzo często wtedy usuwa się pęcherzyk żółciowy. Jak pęcherzyk będzie usunięty, to z pęcherzyka już żółć nie może się dostawać, już go nie ma, tylko żółć wątrobowa będzie wydalać się nam do dwunastnicy. I jeszcze raz powtórzę najważniejszą kwestię, którą trzeba zapamiętać, że usunięcie pęcherzyka żółciowego nie usuwa przyczyny powstawania zastoju, złogów i kamieni. I one mogą nadal się tworzyć, tylko tym razem w przewodach, albo w przewodzie żółciowym, albo w przewodach wątrobowych. Dlatego jeszcze raz odsyłam Państwa do nagrania numer 1, jak pozbyć się zastoju żółci, bo dla osób po resekcji pęcherzyka te wszystkie wskazówki będą bardzo aktualne i trzeba się tego trzymać. Natomiast dzisiaj jeszcze parę bardzo istotnych rzeczy chcę Wam dopowiedzieć.
Warto pamiętać, że po resekcji pęcherzyka upośledza się cały mechanizm wydalania i dawkowania żółci w czasie posiłku. Dodatkowo skład żółci pęcherzykowej i wątrobowej, one są różne. I żółć nasza wydalana przez wątrobę zawiera pierwotne kwasy żółciowe. One muszą być przekształcone w naszych jelitach, żeby mogły strawić pokarmy. A przekształcają je, pomagają w tym przekształceniu nasze bakterie probiotyczne. Dlatego wskazówka numer 1. Po resekcji pęcherzyka warto suplementować probiotyki złożone, wieloszczepowe, które pomogą w przekształceniu tych kwasów żółciowych. Druga wskazówka, suplementacja właśnie samych kwasów żółciowych, które będą pomagać w trawieniu potraw tłustych. Szczególnie na początku, dopóki jeszcze nasz organizm nie adaptował się do sytuacji życia bez pęcherzyka. Kwas ursodeoksocholowy ogólnie używa się i w profilaktyce kamicy żółciowej, i też w leczeniu lub w postaci leków, lekarz może przypisać, lub czasami w postaci suplementów, bo potrafi zlikwidować zastój żółci, rozpuścić nawet kamienie cholesterolowe. Dodatkowo poleca się też jako wspomaganie leczenia wątroby, która została uszkodzona poprzez zastój żółci. Jedynie, że są oczywiście przeciwwskazania. Dlatego warto skonsultować się ze specjalistą, żeby wiedzieć, czy można taki kwas sobie jeszcze dodatkowo suplementować. No może ze względu na to, że na przykład przy stanach zapalnych absolutnie będzie przeciwwskazany. I jeszcze kilka takich wskazówek, o których wcześniej wspominałam, ale myślę, że tu warto na nie zwrócić uwagę. Przede wszystkim badać trzeba raz na jakiś czas poziom witaminy D wszystkim osobom, które już nie posiadają pęcherzyka żółciowego. Jednak to trawienie tłuszczy jest upośledzone, a witamina D bez tłuszczu nie będzie wchłonięta w naszym organizmie, a odgrywa ogromną rolę. Także przybadać sobie poziom raz na jakiś czas. Dodatkowo trzeba wspomagać wątrobę, stosując pokarmy oraz zioła gorzkie. Na przykład sprawdzi się mniszyk lekarski, albo drapacz lekarski też będzie bardzo dobrym ziołem. I jeszcze trzeba zadbać o dietę. Natomiast dieta będzie uzależniona od tego, czy jesteśmy świeżo po resekcji, czy już minął jakiś czas, czy są jakieś dolegliwości, czy nie. Także o diecie to jest zupełnie inny temat i na pewno o nim też porozmawiamy na moim kanale. Także zapraszam Was do subskrypcji kanału, też do pozostawienia komentarzy pod tym wideo, czy uważacie, że te wskazówki będą dla Was przydatne. Ja będę Wam za to bardzo, bardzo wdzięczna. I z całego serca życzę Państwu dużo, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samarec.